Ziemniaki są popularnym produktem w naszym kraju, niemniej wśród wielu osób budzą one pewne kontrowersje co do ich wartości żywieniowej. Dlatego też chciałbym dziś zaproponować Państwu zdrowszy zamiennik ziemniaków, jakim są bulwy topinamburu. W wielu przepisach ziemniaki można zastąpić właśnie topinamburem w stosunku 1 do 1, a zwłaszcza w tych przepisach, które wymagają gotowania, pieczenia lub podawania w formie pire. Myślę, że dzisiejszy program będzie interesujący zarówno dla miłośników ziemniaków, jak również dla osób, które ich na co dzień nie spożywają. Dlatego zachęcam, aby obejrzeć go w całości. Zanim przejdę do omówienia korzyści zdrowotnych ze spożywania topinamburu i propozycji jego podania, to krótko chciałbym przedstawić Państwu rys historyczny jego stosowania, w tym tego, jak został on wyparty właśnie przez ziemniaki. Otóż topinambur, znany również jako słonecznik bulwiasty, jest rośliną pochodzącą z Ameryki Północnej, gdzie był uprawiany i spożywany przez rdzenną ludność długo przed przybyciem Europejczyków. Po odkryciu Ameryki przez Europejczyków na przełomie XV i XVI wieku topinambur został przetransportowany do Europy, gdzie szybko zyskał popularność jako źródło pożywienia. W XVII wieku był powszechnie uprawiany w całej Europie, szczególnie we Francji i Niemczech. Topinambur cieszył się uznaniem nie tylko ze względu na swoje właściwości odżywcze, ale także dlatego, że roślina ta mogła rosnąć w warunkach, gdzie inne uprawy nie przetrwałyby, co czyniło ją cennym zasobem w czasach nieurodzaju i głodu. Jadalne bulwy topinamburu były też cenione za ich słodki, orzechowy smak i mogły być spożywane na wiele sposobów, podobnie jak dzisiejsze ziemniaki. Dodatkowo zaletą topinamburu była jego zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się, co jednak z czasem stało się również przyczyną problemów, gdyż roślina ta mogła łatwo stać się inwazyjna. Z upływem czasu, w miarę jak ziemniaki, które notabene także pochodzą z Ameryki, z tym że tej południowej, zostały wprowadzone i zyskały popularność w Europie, topinambur zaczął tracić na znaczeniu. Ziemniaki okazały się bardziej uniwersalne w kuchni, miały lepsze właściwości kulinarne, były łatwiejsze w przechowywaniu, a także cechowały się wysoką wydajnością uprawy. W kolejnych latach, po odkryciu sposobów na zwalczanie chorób ziemniaka, takich jak zaraza ziemniaczana, jego uprawa stała się bardziej opłacalna, co przyczyniło się do dalszego wypierania topinamburu. W XVIII wieku ziemniaki stały się jednym z głównych składników diety europejskiej, stopniowo wypierając topinambur z codziennego spożycia. Dziś topinambur jest często uważany za roślinę zapomnianą, pomimo że w przeszłości był ważnym składnikiem diety wielu Europejczyków. Tu jednak chciałbym podkreślić, że pomimo że topinambur przez długi czas pozostawał w cieniu ziemniaka, stając się niemal zapomniany, to w ostatnim czasie z uwagi na wzrost zainteresowania lokalnymi produktami i dzięki swoim właściwościom zdrowotnym, warzywo to ponownie zyskuje na popularności, szczególnie wśród osób szukających alternatyw dla tradycyjnych składników. Po tym krótkim wprowadzeniu chciałbym teraz opowiedzieć Państwu o tym, co takiego dobrego kryje się w topinamburze, że jego regularne spożywanie może przynieść szereg korzyści zdrowotnych, o których również Państwu powiem. Otóż przede wszystkim należy wiedzieć, że topinambur jest produktem niskokalorycznym. Jedna porcja topinamburu o masie 150 g dostarcza tylko 110 kilokalorii. To około dwukrotnie mniej niż jedna standardowa porcja ryżu, kaszy czy makaronu. Jeśli zaś chodzi o składniki obecne w bulwie topinamburu, to warto zwrócić uwagę na stosunkowo wysoką zawartość błonnika pokarmowego, którego mamy około 2,5 g. To, co sprawia, że topinambur jest zdrowym zamiennikiem ziemniaków, to to, że odznacza się on o wiele niższym indeksem glikemicznym. Dla porównania wartość indeksu glikemicznego surowego topinamburu wynosi 32, zaś w przypadku surowych ziemniaków wartość ta jest niemal około dwukrotnie wyższa i wynosi 60. Za tymi liczbami kryje się to, że po spożyciu topinamburu cukier we krwi nie wzrasta tak znacząco i gwałtownie, jak ma to miejsce w przypadku ziemniaków. Ta informacja jest ważna przede wszystkim dla osób zmagających się z insulinoopornością i cukrzycą. Ważną informacją jest też to, że topinambur jest bardzo zasobny w żelazo. We wspomnianej 150-gramowej porcji znajduje się aż 5 mg tego pierwiastka. Oczywiście muszę podkreślić, że żelazo pochodzące z produktów roślinnych występuje w formie niechemowej, która jest słabiej przyswajalna niż żelazo z produktów zwierzęcych. Niemniej i tak wspomniane warzywo dostarczy nam pewnych ilości tego pierwiastka, a fakt ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób, które stosują diety roślinne, w tym dietę wegańską. Poza żelazem, topinambur zawiera również zadowalające ilości potasu.
We wspomnianej przeze mnie porcji znajduje się aż 650 mg tego składnika. Tu tylko przypomnę, że potas to pierwiastek, który pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, poprawia funkcjonowanie układu nerwowego, zapewnia odpowiedni skurcz mięśni, a także zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych. Spośród zaś witamin topinambur zawiera stosunkowo dużo tiaminy, czyli witamin B1 i niacyny, czyli witaminy B3. Wspomniane witaminy zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, pomagają utrzymać właściwe funkcje psychologiczne, a także przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Mówiąc o składnikach obecnych w topinamburze, na sam koniec zostawiłem jeden wyjątkowo cenny związek, z którego to warzywo słynie i który to w dużej mierze odpowiada za jego właściwości prozdrowotne. Mam tu na myśli inulinę, czyli składnik z grupy fruktooligosacharydów, który jest naturalnym prebiotykiem, czyli substancją odżywiającą dobroczynne bakterie zamieszkujące nasze jelita. Od razu też dodam, że topinambur jest najlepszym źródłem pokarmowym inuliny. Żaden inny produkt spożywany w zwyczajowych ilościach nie dostarcza tak dużo tego składnika, jak właśnie topinambur. Niemniej osobom zainteresowanym mogę powiedzieć, że inulinę znajdziemy również w czosnku, cebuli, a także w korzeniu cykorii i mniszka. To, co należy wiedzieć, to to, że w standardowej 150-gramowej porcji topinamburu znajduje się od 15 do aż 30 gramów inuliny. Bazując na literaturze fachowej mogę powiedzieć, że jest to ilość, przy której można zaobserwować korzystne efekty zdrowotne. Skoro już wiedzą Państwo, jakie składniki dostarczymy sięgając po topinambur, to chciałbym przejść do krótkiego omówienia, jakich realnych korzyści zdrowotnych możemy oczekiwać dzięki regularnemu spożywaniu tego warzywa. Tak jak już powiedziałem, potencjał prozdrowotny topinamburu jest zdeterminowany głównie obecnością inuliny, stąd właśnie na tym składniku chciałbym się skupić. Przede wszystkim należy wspomnieć, że inulina jest składnikiem obniżającym poziom glukozy we krwi na czczo. Praca z 2019 roku pokazała, że dostarczanie tego składnika pozwala zredukować stężenie glukozy średnio o 10 mg na decylitr, co oznacza bardzo dobry wynik. Mało tego, w 2022 roku ukazały się wyniki badania, które dowiodły, że wzbogacenie potrawy o bulwy topinamburu sprawia, że po spożyciu takiego dania cukier wzrasta we krwi mniej gwałtownie. Fachowym językiem można powiedzieć, że topinambur zmniejsza poposiłkowe stężenie glukozy. Te wszystkie dane tylko potwierdzają, że topinambur jest bardzo dobrym produktem dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, w tym dla osób z insulinoopornością i cukrzycą. Topinambur wpływa również pozytywnie na profil lipidowy krwi. Mam tu na myśli to, że sprzyja obniżeniu stężenia lipoprotein o niskiej gęstości zapisywanych w skrócie jako LDL. W ten sposób wykazuje on działanie przeciwmiażdżycowe. Do tego warto powiedzieć też o tym, że spożywanie tego warzywa wiąże się z redukcją trójglicerydów o około 5 do 20 mg na decylitr, czyli topinambur jest również sprzymierzeńcem naszego układu krążenia. Bazując na literaturze fachowej mogę też powiedzieć, że warto wzbogacać różnego rodzaju potrawy właśnie o topinambur z uwagi na to, że usprawnia on wchłanianie składników mineralnych z przewodu pokarmowego. Szereg przeprowadzonych badań pokazał, że inulina w nim obecna zwiększa biodostępność pierwiastków takich jak magnez, cynk, miedź i wapń. Dzieje się tak, ponieważ inulina po dotarciu do jelita grubego ulega fermentacji, w wyniku czego powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które obniżają pH w jelitach. To z kolei sprawia, że składniki mineralne stają się lepiej rozpuszczalne i w ten sposób skutecznie wchłaniają się z jelit do krwi. Do grona osób, które mogą skorzystać na spożywaniu topinamburu zaliczam też osoby zmagające się z hiperurykemią, czyli podwyższonym stężeniem kwasu moczowego we krwi. Dotarłem bowiem do badań przeprowadzonych z udziałem ludzi, jak również doświadczeń na zwierzętach, które wykazały, że inulina pochodząca z topinamburu przyczynia się do obniżenia poziomu kwasu moczowego we krwi. W ten sposób topinambur znacząco poprawia nasze zdrowie metaboliczne. Wynika to z tego, że wysoki poziom kwasu moczowego wiąże się z pojawieniem wielu chorób cywilizacyjnych, w tym m.in. dny moczanowej, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, stłuszczenia wątroby, niewydolności nerek, kamicy nerkowej czy cukrzycy typu 2. Gdy mowa o walorach zdrowotnych topinamburu, to nie sposób nie powiedzieć też o tym, że jest on sprzymierzeńcem dla naszych jelit. Dla przykładu analiza 5 badań naukowych udowodniła, że spożywanie wspomnianego warzywa przynosi korzyści osobom z zaparciami.
Zdaniem fachowców inulina znajdująca się w topinamburze zwiększa częstotliwość oddawania stolca, a także poprawia jego konsystencję i zmniejsza jego twardość. Poza tym, tak jak już wcześniej wspomniałem, inulina ma działanie prebiotyczne, czyli odżywiające bakterie obecne w naszych jelitach. Jedno z najnowszych opracowań naukowych z 2023 roku potwierdziło, że dostarczanie organizmowi inuliny powoduje wzrost liczebności dobroczynnych bakterii z rodzaju Bifidobacterium. Jeśli zaś chodzi o bezpieczeństwo spożywania topinamburu, to tak naprawdę u większości osób nie powoduje ono żadnych skutków ubocznych. Należy jednak pamiętać, że obecna w nim inulina ulega fermentacji w jelitach i z tego też względu osoby z chorobami jelit, w tym np. osoby zmagające się z zespołem jelita drażliwego, mogą odczuwać pewien dyskomfort w jamie brzusznej po spożyciu większej porcji tego warzywa. Jeśli to, co dotychczas powiedziałem o topinamburze, przekonało Państwa do tego, aby wypróbować go w swojej kuchni, to za chwilę podzielę się przepisami, w których można z powodzeniem wykorzystać to warzywo. Zanim to jednak zrobię, to chcę krótko powiedzieć, jak smakuje topinambur. Otóż z uwagi na obecną inulinę ma on delikatnie słodki posmak. Ponadto wiele osób spożywających topinambur wyczuwa pewną nutę orzechową, która jest bardziej wyraźna, szczególnie po upieczeniu tego warzywa. Niektórzy zaś porównują profil smakowy topinamburu do karczocha ze względu właśnie na jego delikatną, lekko słodkawą i orzechową nutę. Dodatkowo, podobnie jak inne warzywa korzeniowe, tak również topinambur posiada łagodnie ziemisty posmak, który jest jednak mniej intensywny niż ma to miejsce w przypadku buraków. Poza tym, jeśli chodzi o teksturę po ugotowaniu, to nieco przypomina ona ugotowane ziemniaki. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Teraz chciałbym przejść już do podzielenia się z Państwem przepisami na dania z wykorzystaniem topinamburu. Na ekranie będzie pojawiać się lista potrzebnych składników wraz z opisem przygotowania. W każdej chwili będą mogli Państwo zastopować film i przepisać sobie wszystkie informacje. Pierwsza propozycja to topinambur po prowansalsku, czyli topinambur zapiekany wraz z przyprawami takimi jak tymianek, rozmaryn, bazylia, oregano i majeranek. Topinambur po prowansalsku to doskonały sposób, aby cieszyć się smakiem tego niezwykłego warzywa, wprowadzając do diety elementy kuchni śródziemnomorskiej. Danie to świetnie komponuje się z grillowanym mięsem lub rybą, stanowiąc wartościowy dodatek do obiadu. Tu jeszcze dodam, że w przepisie tym uwzględniłem pomidory, ponieważ nie tylko dobrze komponują się one pod względem walorów smakowych, ale dodatkowo są one źródłem cennego dla zdrowia likopenu, który podobnie jak topinambur wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy. Według literatury fachowej dostarczanie likopenu wiąże się m.in. z niższą zachorowalnością na chorobę wieńcową i udar mózgu. Drugi pomysł to zupa krem, w której głównym składnikiem jest oczywiście topinambur. Myślę, że ta kremowa zupa idealnie sprawdzi się w chłodne dni. Jeśli ktoś z Państwa ją zrobi, to będę wdzięczny za podzielenie się w komentarzu informacją, czy przypadła ona do gustu. Trzecia propozycja to prawdziwy festiwal smaków i tekstur. Od słodkich i kwaśnych nut jabłek przez orzechową głębię topinamburu i orzechów włoskich, aż po lekko pikantny akcent czerwonej cebuli. Mam tu na myśli wyjątkowo pożywną i sycącą sałatkę. W sałatce tej jako jeden z głównych jej składników uwzględniłem ciecierzycę, o której niedawno pisałem w porannym dzienniku zdrowia. Tu tylko nadmienię, że ciecierzyca, podobnie jak topinambur, pomaga uregulować ciśnienie krwi, obniża poziom cholesterolu LDL, a także sprzyja redukcji stężenia glukozy we krwi. Czyli pod względem zdrowotnym te dwa składniki bardzo dobrze się komponują. Potencjał zdrowotny wspomnianej sałatki dopełniają orzechy włoskie. Według literatury fachowej również i one wpływają korzystnie na mikrobiom jelit, w tym sprzyjają namnażaniu się dobroczynnych bakterii z rodzaju Bifidobacterium. Poza tym orzechy włoskie, tak samo jak inulina obecna w topinamburze, powodują redukcję stężenia trójglicerydów we krwi i to nawet aż o 11 mg na decylitr. Za sprawą takiego działania, jak również kilku innych właściwości, osoby, które regularnie spożywają orzechy, mają mniejsze ryzyko rozwoju choroby wieńcowej średnio o 34% i udarów mózgu o 10%.
Jak mieli okazję się Państwo przekonać, topinambur jest wyjątkowo wartościowym warzywem i tym samym jest dobrą alternatywą dla ziemniaków. Oczywiście nie mam tu na myśli tego, aby za każdym razem zastępować ziemniaki topinamburem. Uważam, że w naszej diecie jest miejsce na oba te produkty. Jeśli ktoś z Państwa nie miał dotychczas do czynienia z topinamburem, to zachęcam, aby wypróbować go w kuchni. Co do zaś ziemniaków, to również i o nich nagrałem kiedyś film, pokazując, że wcale nie są one takim złym produktem, jak to się wydaje niektórym osobom. Jeśli chcą Państwo posłuchać o nich nieco więcej, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.